Moi drodzy, w tym tygodniu dosyć nietypowy materiał ze względu na to, że mamy dosyć niedługo samochód testowy, który aktualnie żeśmy dostali. Bardzo ciekawy samochód, który szczerze powiedziawszy był jednym z faworytów, jeśli chodzi o taką klasyczną linię sedana. Taki samochód, który był zawsze postrzegany jako naprawdę konkretny egzemplarz i także bardzo dobra marka. I właśnie w tym tygodniu starałem się Wam pokazać Mercedesa C-klasę. Przywędrowała się w 2021 roku i jest nazywana Baby S-klasą. Moi drodzy, ale zanim dalej przejdziemy do materiału, nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom możemy się rozwijać i pokazywać Wam takie niesamowite, ciekawe samochody, jak właśnie ten Mercedes C-Class. No to co? Lecimy dalej z tematem. Mercedes C-Klasa od 2014 roku był w generacji W204. Jedna z najbardziej popularnych generacji ze względu na komfort oraz to, co oferowała oczywiście właśnie w klasie takich mniejszych, luksusowych sedanów. Jeśli chodzi o nowoczesną wersję nowej C-Klasy, mamy tutaj W206 oferowaną od 2021 roku, która szczerze powiedziawszy wniosła bardzo dużo. Po premierze nowej S-Klasy właśnie C-Klasa dostała praktycznie większość technologii, która była zastosowana właśnie w S-klasie, co było bardzo dobrym posunięciem Mercedesa, bo w dzisiejszych czasach nowa C-klasa jest niesamowicie naszpikowana technologią. Co w ogóle się zmieniło i jaką mamy konfigurację? Mamy niesamowitą konfigurację po prostu ze względu także na koła, lakier, a także i stylizację AMG. Nowocześnie narysowany samochód właśnie przez stylizację AMG. Macie do wyboru albo wersję taką bardziej luksusową Avantgarde, albo bardziej sportową AMG, taką jak my mamy, gdzie mamy także większe koła, bardziej agresywne zderzaki i delikatnie bardziej to wszystko zaostrzone. Nowoczesna forma także dzięki światłom oraz temu zderzakowi, który jest naprawdę bardzo ładnie i charakterystycznie zrobiony. Spójrzcie na pewno na grill. Grill w stylizacji AMG z tymi charakterystycznymi oczywiście poprzeczkami dla tego samochodu oraz drobnymi gwiazdkami Mercedesa, oczywiście w formie logo, które się tutaj pojawiły. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście to jest w pełni chromowany element, który naprawdę przyciąga uwagę właśnie jeśli chodzi o oczy. Pojawiło się także logo Mercedesa nie w formie celownika, to jest zarezerwowane dla klasy S, ale tutaj mamy bardzo ładny mercedesowski znaczek. Tutaj i właśnie w formie tych gwiazdeczek. Agresywny zderzak, który także jest bardzo ładnie umodelowany, a także po prostu jest także dosyć niski, bo cały samochód także jest dosyć nisko zawieszony, bo w końcu mamy tutaj do czynienia z bardzo ładnym sedanem. No i światła, które szczerze powiedziawszy są niesamowitą rewolucją. Rewolucją ze względu na to, że to są światła praktycznie już nie LEDowe, a projekcyjne. Światła, które są tutaj zastosowane, są to oczywiście Digital Light, jedne z najlepszych świateł, które są aktualnie oferowane na rynku ze względu na to, że macie tutaj niesamowity system matrycowy. Są w stanie wycinać obiekty, są w stanie nawet na podłożu rysować różnego typu po prostu elementy w formie ikon, czy także animacji. Coś niesamowitego. Jazda tym samochodem w nocy to jest po prostu coś, co na pewno pokaże możliwości tych świateł. Skrętne światła, doświetlanie zakrętów, do tego właśnie te animacje, do tego po prostu to cały system, który działa i w Mercedesie, szczerze powiedziawszy, w poprzedniej generacji już było zrobione to niesamowicie w formie tych zwierciadeł, które przyćmiewały soczewkę, to tutaj naprawdę widać technologię, która po prostu tutaj niesamowicie poszła do przodu. Światła to jest jeden z ciekawszych elementów. Co ciekawe, wymaga dopłaty oczywiście 10 000 złotych, ale warto. Koła. Coś niesamowitego, jeśli chodzi o ten samochód ze względu właśnie na stylizację. Możecie zacząć sobie od pospolitych 17-calowych kół, jeśli chodzi o linię Avantgarde. Przechodząc do linii AMG już macie naprawdę pokaźną paletę, jeśli chodzi właśnie o rodzaje i wzory felg, bo jest tego naprawdę sporo do wyboru. 18, a nawet i 19-calowe koła właśnie
w takiej szczególności jak my mamy te koła. Koła, które świetnie wyglądają, są niesamowicie zrobione z tym polerowanym rantem i tymi szprychami, które tutaj wyglądają. Do tego ciemne wypełnienie w środku robi to po prostu robotę. Macie także oponę, która nie jest jakoś mocno wysoka. 225 na 40 na R19 okazuje się, że po prostu tej wysokości opony nie jest naprawdę dużo, ale zawieszenie radzi sobie z tym naprawdę dosyć dobrze ze względu na to, że mamy tutaj zastosowane zawieszenie Agility Control, które oczywiście pomaga przy wybieraniu nierówności i ma tak zmienną charakterystykę tłumienia. Piękne koła, oczywiście z podpiskiem AMG i bardzo ładnym zaciskiem z tyłu, który prezentuje się oczywiście zacnie z logo Mercedesa. I tak oto przechodząc sobie od tego pięknego koła, możemy spojrzeć sobie ogólnie na boczną stylizację tego samochodu. Bardzo ładnie jest to narysowane i jest to tradycyjnie zrobione, jeśli chodzi właśnie o takiego typowego sedana. Długa przednia maska ze względu na to, że mamy silnik umiejscowiony wzdłużnie, do tego potem dosyć kompaktowa kabina, która szczerze powiedziawszy jest dosyć poszerzona. Ze względu także na rozstaw osi, który mamy 2,86, czyli jak na takiego średniej klasy limuzynę to naprawdę już dosyć dobrze. Ona jest także dosyć niska, 1,40 m wysokości, jeśli chodzi o C-klasę to nie jest wysoki samochód, ale dzięki temu bardzo dobrze się także prezentacyjnie to wygląda. Bardzo ciekawą rzeczą możemy na pewno powiedzieć o średnicy zawracania tego samochodu dzięki systemowi kół skrętnych. 4 koła skrętne są zastosowane tutaj w tym samochodzie. Mamy ten system właśnie zaciągnięty z Mercedesa S-klasy. Tam możecie wybrać albo 12 stopni skręcenia, możliwości skręcenia tylnych kół. W Mercedesie C-klasie macie 4,5 stopnia, z tego co pamiętam, możliwości skręcenia tylnych kół, co pozwala właśnie uzyskać 11,5 metra średnicy zawracania. I także kończąc na tym, warto także powiedzieć, że jednak jest różnica pewna między przednimi a tylnymi kołami. Z tyłu koła jednak są szersze. Szersze ze względu na to, że mamy tutaj system 4MATIC, Virmatic, dokładniej, czyli napęd na 4 koła, gdzie mamy większą preferencję tyłu, dlatego Mercedes także zastosował szerszą oponę z tyłu o rozmiarze 245. Przechodząc sobie do tylnej części stylizacji, tutaj widzimy tradycyjnego sedana. Sedana, który jest naprawdę dosyć dobrze narysowany ze względu także na krótką szybę oraz krótki tył. Bardzo mi to niesamowicie przypomina Alfa Romeo Giulię, gdzie właśnie też ten tył był takim dosyć ładnym, króciutkim, zgrabnym tyłeczkiem właśnie, jeśli chodzi o takiego sedana. Mamy także tutaj bardzo ładny dodatek w formie takiej listwy, w formie takiego małego ducktaila. To jest oczywiście pakiet stylistyczny AMG, to właśnie także dodaje. Nowoczesne światła, które także po wersji liftingowej się pojawiły w wersji LEDowej z ładnymi animacjami, z bardzo ładnym wypełnieniem. Widać tutaj ten kunszt, jeśli chodzi oczywiście o Mercedesa, że potrafi takie drobnostki, takie detale po prostu narysować, żeby to po prostu przyciągało wzrok oraz niesamowicie wyglądało. Kończąc tą stylizację, na pewno warto zwrócić uwagę na dolną część zderzaka, włącznie z tym takim plastikowym dyfuzorem, który się tutaj pojawił, choć niestety, jako że to jest wersja dieslowa, pojawiły się tutaj fake wydechy, choć w standardowej wersji też niestety są. To są niestety plastikowe zaślepki, które bardzo ładnie wyglądają, a niestety wydech jest tu, pod spodem. Czas na praktyczność. Sedan nigdy nie kojarzy się z dużą praktycznością, ale szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Mercedesa, tej praktyczności tutaj nie zabrakło. Pojawił się oczywiście elektrycznie unoszona klapa, za co bardzo duży plus, z możliwością ryglowania zamków jednym przyciskiem. To naprawdę robi robotę. Dosyć taki przyjemny otwór załadunkowy i 455 litrów dokładnie pojemności bagażnika. To naprawdę jest dosyć dobre wartości, jeśli chodzi o ten segment. Dwie torby 20-litrowe plus jeszcze torba fotograficzna, tak jak widzicie, dosyć tej przestrzeni jest dosyć dużo. Co prawda mały minus dla Mercedesa na pewno za to, że część pod spodem nie jest kompletnie obita, jest to po prostu goła blacha i nie wygląda to zbytnio za dobrze. Kaczyki, siateczka, i to praktycznie tyle. Do tego uszy do zamontowania dodatkowych elementów zabezpieczenia i podwójna podłoga, pod którą oczywiście znajduje się jeszcze także schowek. Takie miejsce w formie na przykład trzymania słynnej skrzyneczki Mercedesa, która jest dodawana do tego samochodu. Oczywiście na zakupy elementów macie w takiej formie. Oryginalna, ładna, przyjemna, także możecie sobie ją tutaj schować. Elektrycznie wystarczy, że pociągniecie przycisk i kładą się fotele w drugim rzędzie i możecie powiększyć sobie pojemność bagażnika do 1500 chyba 50 litrów. I co ciekawe, fotele, jeśli są za bardzo przednie odsunięte, to się przesuwają do przodu po to, żeby umożliwić złożenie bagażnika. Więc szczerze powiedziawszy, Mercedes zrobił dobrą robotę, bo ten samochód jest praktyczny.
No to czas spojrzeć, co jest pod maską naszego pięknego 300D. To już może Wam coś, szczerze powiedziawszy, sugerować, że chyba nie mamy tu tym razem hybrydowej wersji, tylko mamy coś innego, szczerze powiedziawszy. Jeśli chodzi o Mercedesa, no to po mercedesowsku możemy otworzyć sobie maskę, która jest naprawdę ogromna i oczywiście jest na amortyzatorach, za co bardzo duży plus. Także widzę, posiada nawet nadal jeszcze ten system, który jest tutaj zastosowany w formie możliwości uniesienia maski jeszcze wyżej, więc tryb serwisowy także tutaj się pojawił. Jak widzicie, dosyć duże serducho, dosyć duże ze względu na to, że mamy tutaj w naszym przypadku silnik 300D, czyli tak zwanego dwulitrowego diesla o mocy 265 koni, 550 Nm. To jest naprawdę ogrom, jeśli chodzi o moment obrotowy, przekazywane przez 9-stopniową skrzynię Ninetronic, dosłownie G-Tronic, bo to oczywiście niemiecki samochód, jawohl. Więc mamy tutaj G-Tronika i połączenie napędu Wirmatic, czyli mamy przenoszoną tą moc na 4 koła. Szczerze powiedziawszy, pod maską tego samochodu możecie mieć naprawdę bardzo dużo silników. Szczerze powiedziawszy, nie myślałem, że w C-klasie jest naprawdę aż tyle możliwych konfiguracji. 180, 200 oraz 250 to są oznaczenia silnika benzynowych. Macie tak 1,5, a potem macie 2 litry, okolice od 170 koni, aż po 268 koni, jeśli chodzi właśnie o silnik dwulitrowy turbo doładowany. To są bardzo zbliżone silniki i co ciekawe, silnik 1,5 jest z grupy Renault, a dwulitrowe silniki są to już tradycyjne konstrukcje Mercedesa. Pojawiły się także hybrydy, które są dosyć nietypowe. Hybryda, która ma okolice 318 koni mocy, jest to hybryda oczywiście w formie benzynowego silnika i silnika elektrycznego, a także występuje nietypowa hybryda w formie silnika diesla, tak zwane 300DE, połączony silnik koprężnego, czyli diesla z silnikiem elektrycznym, co jest dosyć nietypowym połączeniem. Jeśli chodzi o diesle tradycyjne, które najlepiej pasują do tego samochodu, silnik 200D oraz 300D i tak jak właśnie w naszym przypadku ten 300D mocniejszy ma te właśnie 265 koni. Mała jest klasa, także musi mieć oczywiście sporo miejsca dla prezesów z tyłu, no bo oczywiście ten samochód także będzie wykorzystywany w takich formach do przewozu osób albo po prostu, żeby Wasze dzieciaki dosyć dobrze się czuły. Zajrzyjmy sobie właśnie do wnętrza Mercedesa C-klasy, a tutaj szczerze powiedziawszy miejsca jest naprawdę dosyć dobrze, bo zobaczcie ile mam miejsca do fotela, który jest ustawiony pod mój wzrost 1,80 m. Miejsca jest naprawdę sporo. Nad głową także jest miejsca wystarczająca ilość i to naprawdę tutaj w zupełności wystarczy. Niestety, żeby przejść na drugą stronę, muszę pokonać ogromny tunel, który jest tutaj zastosowany, ale no cóż poradzić, to w końcu jest Wirmatic albo możliwość także wyboru wersji na tył napęd. Tutaj ten wał niestety jednak musi być. Jeśli chodzi o ten samochód, macie także możliwość dokupienia sobie trzeciej strefy klimatyzacji. Jest to bardzo fajny element, z którego możecie sobie także tutaj sterowania klimatyzacją, sterowania także oczywiście mocą nawiewu i tak dalej, i tak dalej. Co prawda nie wiem, czy słyszycie niestety ten element, który tak dosyć nieprzyjemnie tutaj działa. Nie wiem, czy to jest wada tylko naszego egzemplarza, bo z tej strony już na przykład troszeczkę lepiej to działa, ale no takie wpadki, szczerze powiedziawszy, w Mercedesie chyba nie powinny występować. Ze złącz USB oraz wszystkich udogodnień w tym samochodzie, moi drodzy dziennikarze, są elementy. Są 2 porty USB oraz możliwość podłączenia telefonu poprzez gniazdo 12V jakiejś możliwej, jakiejkolwiek ładowarki. 2 nawiewy oraz podłokietnik, który się tutaj znalazł z miejscem na tablet oraz po delikatnym wciśnięciu z możliwością 2 duże cup holdery, do których kawa spokojnie się tutaj także zmieści, za co ogromny plus. Piękna skóra, piękne elementy oraz oczywiście izofixy w formie takich klapek, które są tutaj zamocowane. No i oświetlenie ambient, które oczywiście się tutaj przedziera w formie właśnie boczków drzwi, czy także podświetlenia gdzieś w okolicach dachu.
Czas na wnętrze. Wnętrze, które szczerze powiedziawszy mamy niesamowicie skonfigurowane w tym egzemplarzu ze względu na tą piękną koniakową skórę, która jest tutaj połączona. Jest to oczywiście skóra naturalna, która bardzo ładnie wygląda i jest połączona także z taką bardzo ładną czarną skórą. Wygląda to po prostu prześwietnie. Jest także pikowana, ma możliwość wentylacji, ma także możliwość włączenia podgrzewania, którym oczywiście tutaj sobie sterujecie. Do tego także zagłówki, które posiadają funkcję dostosowywania oczywiście w formie przybliżenia albo oddalenia. To jest bardzo fajny element. Także siedzisko jest w stanie się wydłużyć oraz skrócić. No i mamy także oczywiście tradycyjną dla takich foteli możliwość odcinka lędźwiowego, przesunięcie góra-dół oraz także wypchnięcia. I w tych fotelach, szczerze powiedziawszy, jest naprawdę dosyć komfortowo po prostu także na dłuższych trasach, dzięki czemu właśnie mamy bardzo przyjemną limuzynę z fajnym silnikiem i właśnie dobrym wnętrzem, na którym można polegać właśnie na długich trasach. No to hopsa, zaczynamy wnętrze. Wnętrze, jeśli chodzi o nową C-klasę, to jest praktycznie klon tego, co możemy znaleźć w S-klasie, czyli praktycznie tej topowej limuzynie i faktycznie to widać. Po wejściu do wnętrza naprawdę widać ogrom, szczerze powiedziawszy, świeżości, nowoczesnych materiałów, nowoczesnego zastosowania i tutaj to po prostu jest niesamowicie widoczne. Bardzo mamy tutaj dużo nowych materiałów, a także i dużo nowości. Zacznijmy sobie ogólnie od materiałów. Niesamowitej jakości są także skóry, boczki. To wszystko jest wykonane w bardzo dobrej jakości. Szczerze powiedziawszy, naprawdę tutaj się postarano. Pojawiły się takie elementy dosyć nietypowe, czyli na przykład taki standardowy element, który jest stosowany we wszystkich Mercedesach, czyli sterowanie fotela. W tym momencie jest niestety haptyczne i więcej jest takich elementów, które niestety zostało przemodelowanych niestety na dotykowe przyciski, takie na przykład właśnie jak podgrzewanie foteli, czy jeszcze parę innych elementów. Piękna deska rozdzielcza, która jest wykonana oczywiście z takiego trochę plastikowego drewna, ale bardzo ładnego drewna, które nazywa się drewnem jachtowym. Ma także nawiązywać do drogich, luksusowych oczywiście wipe, które także mają taką podłogę wykonaną w bardzo podobnym stylu. Nowoczesne nawiewy, które są tutaj zastosowane w formie takich turbinek, delikatnie, to jest wszystko to znane nam z Mercedesa. Co prawda potrafi delikatnie niestety skrzeczeć, no ale jest naprawdę nieźle. Bardzo ładny szef w kolorze także tym takim miedzianym, koniakowym, oczywiście łączącym się także z naszą tapicerką, która jest tutaj zastosowana. Naprawdę bardzo dobrze to po prostu wszystko wygląda. Niestety pojawiły się także takie elementy jak na przykład to piano black, którego szczerze powiedziawszy fanem niestety nie jestem i niestety się to mocno palcuje. Jest to dramatyczne w utrzymaniu, tak samo jak większość tych wyświetlaczy jest tutaj problem z utrzymaniem czystości, ale na szczęście ten element jesteście w stanie sobie dokupić w formie na przykład drewna albo aluminium. Więc to na pewno jest dosyć dobry plus, a pod tym znajdziecie sobie po prostu miejsce, gdzie możecie odłożyć sobie kubeczki, a także ładowarkę indukcyjną, więc tutaj naprawdę miejsca, szczerze powiedziawszy, nie brakuje. Nowa kierownica AMG, która ma bardzo ładnie, nowocześnie wszystko zrobione, ale niestety została scyfryzowana. Praktycznie wszystkie te przyciski, które tutaj widzicie, to są elementy oczywiście w pełni dotykowe. Ta prawa część gładzika odpowiada za główny wyświetlacz, a ta lewa oczywiście za wyświetlacz, który mamy tutaj. Dosyć nowocześnie to jest zrobione, co prawda niestety po pierwszych dniach testów najczęściej coś zmieniałem, co nie chciałem do końca zmienić, ale po kilku dniach już można się do tego naprawdę przyzwyczaić. Dobra, przyjemna kierownica, bardzo ładnie spłaszczona u dołu, także dobrze materiały wykonane, pikowana, piękna skóra oraz to zgrubienie. Naprawdę tu czuć materiały i czuć nakład pracy, jaką Mercedes włożył w to wnętrze. Przy kierownicy mamy także 12-calowy wyświetlacz w technologii LCD, który mamy oczywiście już znany także z innych modeli Mercedesa. W pełni konfigurowalny, jest tu naprawdę mnóstwo trybów, a także i możliwość konfigurowania także head-up displaya, który znajduje się tutaj i jest oczywiście head-up displayem, który jest naprawdę mocno powiększony. Oczywiście teraz wlatuje Wam przebitka, także z pokazaniem, co faktycznie oferuje nowa C-klasa, jeśli chodzi o head-up display, bo technologia tutaj jest naprawdę kosmiczna. Standardowo, jeśli chodzi o Mercedesa, wybieranie biegów w formie manetki tutaj zamiast wycieraczki przeniesione oczywiście na lewą stronę standardowo, jak to w Mercedesie bywa. Jeśli chodzi o ekran główny, to się chyba najbardziej zmieniło i jest największa zmiana. Ekran główny to też jest praktycznie 12 cali, zaciągnięte dosłownie z S-klasy. Mamy naprawdę tutaj konkretny system, nowy MBUX, który jest tutaj zastosowany, to jest po prostu petarda. Ile on ma możliwości, ile funkcji, to jest po prostu wręcz niesamowite.
Prosty, intuicyjny, może się wydawać na początku dosyć skomplikowane, ale dosyć wszystko jest pod ręką i dosyć także jest to dobrze zrobione. Ekran sam z siebie jest także przechylony lekko w lewą stronę, co najczęściej zobaczycie właśnie ze strefy pasażera, że całość jest jakby skierowana właśnie bardziej do kierowcy. Niesamowita także jest nawigacja, bardzo dobrze działa, dobrze prowadzi, a także jest połączona oczywiście w formie z internetem, ma naprawdę bardzo dobrze to wszystko rozwiązane. Do tego asystent oczywiście w formie: hej Mercedes, Słucham. jak robi delfin? Więc takich śmieszków możecie tu naprawdę sporo znaleźć, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Mercedesa. Mamy także właśnie piękną asystentkę, która także czasem potrafi zamienić się w niemałego stand-upera. Informacje i zobaczycie, jak w pojeździe działa sobie właśnie skrętna tylna oś. Ja w tym momencie skręcam sobie kierownicą maksymalnie do parkowania i zobaczcie, że tylna oś jest w stanie skręcić się o 2,5%. Włączam teraz kamerę do tyłu, wsteczny i zobaczcie, jak wysokiej rozdzielczości jest ten ekran. Do tego zobaczcie, jak on się jeszcze fajnie skręca na boki, tak żeby ułatwić Wam właśnie to parkowanie w jakiejkolwiek formie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze jest zrobiony system parkowania. No i warto także zwrócić na widok sygnalizacji świetnej, który jest realizowany przez kamery, które są zamontowane tutaj w lusterku. Kiedy podjedziecie za blisko sygnalizatora, możecie zobaczyć to dosłownie na widoku w formie kamer, tak gdzie jest wyświetlane właśnie na komputerze pokładowym w takiej formie. Super rozwiązanie, które naprawdę w niejednym samochodzie by się przydało, w szczególności tam, gdzie szyba jest dosyć krótka i niestety za dużo czasem nie widać. Co mi się mało podoba, to na pewno to, że panel klimatyczny został przeniesiony tutaj i niestety jest zależny od tego ekranu. Co prawda działa to naprawdę bardzo dobrze z taką informacją zwrotną. Macie praktycznie wszystko pod ręką, włącznie ze sterowaniem klimatyzacją w drugim rzędzie foteli, a także i jakością powietrza, bo tutaj jest zastosowany Energizer Air Control, czyli moduł, który usuwa toksyny, jeśli chodzi oczywiście i ciężkie PM2,5 z powietrza. Na zewnątrz 24, wewnątrz raptem 1. Tego możliwość ogrzewania i wentylacji postojowej ze względu na to, że jest to miękka hybryda i na to nam pozwala. Panel taki dotykowy, który jest tutaj zastosowany, co prawda niestety takiej wątpliwej jakości, troszeczkę delikatnie się rusza, ale macie podstawowe funkcje takie jak właśnie możliwość aktywacji tych kamer, które są tutaj wręcz niesamowicie zrobione, a także możliwość włączenia właśnie tego ogrzewania postojowego, przejścia dosyć szybko do na przykład ustawień sterowania głośnością, które macie zrobione w formie takiego dotykowego suwaka, a także czytnik linii papilarnych. Za pomocą biometrii możecie się logować do tego samochodu jednym kliknięciem, tak żeby oczywiście wszystko było ustawione według Was. No i tryby Dynamic, Comfort oraz Sport. Niestety jest także pewna wada w formie na przykład otwieranego dachu, który jest bardzo pięknie zrobiony, bardzo ładny i duży, ale szczerze powiedziawszy sterowanie tego za pomocą dotyku jest lekko uporczywe. Czasem to działa, czasem nie. Chcecie to otworzyć, a to się tylko uchyla. Niestety ten panel, szczerze powiedziawszy, dla mnie jest w ogóle irytujący. Dlaczego Mercedes nie mógł tego zostawić w tradycyjnej po prostu formie, takiej jak było w formie ładnego, chromowanego przycisku? No to jak, moi drodzy, jeździ się takim cudem techniki, jaką właśnie jest C-klasa, tak zwana Baby S-klasa. Niesamowicie dobrze się tym jeździ. Samochód jest po prostu rewelacyjny, jeśli chodzi o swoje zestrojenie, w szczególności właśnie zestrojenie układu kierowniczego, układu zawieszenia, a także i połączenia tego z tym fajnym komfortem, jakie Mercedes zawsze lubi oferować. Zacznijmy sobie tradycyjnie od zawieszenia. Zawieszenie, jeśli chodzi o ten samochód, to jest dosyć skomplikowane zawieszenie, oczywiście wielowahaczowe z przodu, wielowahaczowe z tyłu. To jest oczywiście patent mercedesowski także na te składające się koła z przodu, po to, żeby także powiększyć oczywiście zakres skrętu. Niesamowicie dobrze jest to zrobione w takiej formie, że działa bardzo precyzyjnie. Do tego zawieszenie Agility Control, czyli zawieszenie, które macie możliwość sterowania za pomocą trybów, jego twardością, działa dosyć dobrze, ale szczerze powiedziawszy, w połączeniu razem z tymi 19-calowymi kołami, które niestety mają profil 35, efekt jest taki, że ten samochód, wsiadacie do niego i chcecie, żeby on był bardzo taki komfortowy, trochę właśnie jak SK, ale on nie jest aż tak mocno komfortowy. Czujecie tutaj trochę ducha tego sportu, w szczególności właśnie przez te niskoprofilowe opony, bo po prostu jest dosyć sztywno, a także i trochę twardo. Na niektórych nierównościach, szczerze powiedziawszy, aż za twardo.
ale nie zmienia to faktu, że połączenie razem z takim zawieszeniem daje właśnie dobre wrażenia z układu kierowniczego. Układ kierowniczy, który mamy, to jest oczywiście układ kierowniczy o zmiennej charakterystyce. Jest on w formie lekkiego zacieśniania, w formie oczywiście trybu sport. Bardzo, bardzo precyzyjny układ kierowniczy, który naprawdę po prostu daje możliwości niesamowitej po prostu precyzji działania i kontrolowania tego samochodu. Każdy zakręt pokonywany w tym samochodzie naprawdę bardzo dużą przyjemność stwarza. Szczerze powiedziawszy, stwarza mi podobną przyjemność, jaką miałem właśnie z jazdy Alfą Romeo Giulią. Tam też był taki dosyć układ bezpośredni, może jeszcze bardziej bezpośredni, ale ten układ kierowniczy naprawdę robi robotę. Krótki, zwięzły, szybkie ruchy. Oczywiście samochód dosyć precyzyjnie to wszystko zaczyna przekładać także na asfalt, ale to jest też zasługa tego, że to jest C-klasa. Jest nisko zawieszona, bo ten samochód naprawdę jest dosyć niski, szczerze powiedziawszy. I to jest jego zaleta względem na przykład SUV-ów. SUV-y nigdy nie będą się aż tak dobrze prowadzić, oczywiście są wyjątki, ale oczywiście C-klasa będzie lepiej się prowadzić na przykład niż GLC. Jeśli chodzi o silnik, bo to Was pewnie interesuje, 300D oczywiście połączenie z silnikiem diesla. Boże święty, diesel w dzisiejszych czasach. Kto o tym dzisiejszym już po prostu... Ludzie już o tym zapominają troszeczkę, że mamy możliwości naprawdę dobrych diesli i fajnych diesli. I to jest dobry przykład. 2-litrowa jednostka, 4-cylindrowa, jeśli chodzi o Mercedesa, ma dynamikę. Po prostu naciskacie pedał przyspieszenia, 265 koni, bez problemu rozpędza C-klasę, która nie jest ciężkim samochodem, aż tak mocno. To na 780, to na 825 po zalaniu płynami, a także i z kierowcą. To naprawdę są dobre wyniki, jeśli chodzi o ten samochód i szczerze powiedziawszy to czuć. Samochód się fajnie wyrywa do przodu, jest zwarty, jest żwawy i połączony z 9-stopniową automatyczną skrzynią zwaną G-Tronic, 9G-Tronic. Skrzynia 9-biegowa naprawdę robi tutaj dobrą robotę, bo szczerze powiedziawszy, jadąc 140 km na godzinę nie macie zbytnio dużych obrotów. Okolice 1800-1700 obrotów są w stanie uzyskać takie obroty ta skrzynia właśnie dzięki 9 przełożeniom, jakie mamy możliwość uzyskania tutaj. Oczywiście skrzynia jest mało chętna do pracy z tymi łopatkami, które tutaj mamy zastosowane. Ona zmienia te biegi, ale z pewnym opóźnieniem. To jednak nie jest skrzynia dwusprzęgłowa, ale dosyć dobrze pasuje do tego silnika, który właśnie dobrze jest zestrojony pod jazdy autostradowe. Tak, diesel w końcu bardzo dobrze jeździ, jeśli chodzi o autostradę. Dobre wyciszenie tego samochodu powoduje to, że nie czujecie po pierwsze prędkości na autostradzie, to jest jedno, a drugie, połączenie z silnikiem diesla, które tutaj mamy, daje nam naprawdę bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o spalanie. Tak, spalanie. W mieście spalanie oscyluje w okolicach 8,5-9 litrów ropy, jeśli chodzi o taką normalną jazdę i wykorzystywanie tych 550 Nm, jakie macie w tym samochodzie, bo jednak je czuć, no to jest po prostu możliwość tego wykorzystania. Jeśli chodzi o autostradę, jesteście w stanie zejść naprawdę niewiarygodnie nisko, nie starając się kompletnie, zapinając tempomat, który jest naprawdę świetny. Tradycyjnie korek do Warszawy, ale to nic po prostu nowego, ale szczerze powiedziawszy zainteresowała mnie pewna funkcja w formie asystenta jazdy w korku. Co ciekawe, zobaczcie na to, jak ja daleko jestem od środka. I to autonomia tak trzyma ten samochód blisko lewej strony, tak żeby właśnie powstał korytarz życia. No dobra, Mercedes, teraz mi zaimponowałeś, że jesteś w stanie autonomicznie po prostu wytworzyć korytarz życia, co faktycznie jest tutaj też zaznaczone, że jeśli podążamy w korku, to Mercedes jedzie skrajnie lewą częścią pasa, a ciężarówki prawą. I tak mamy oto piękny korytarz życia. Działa naprawdę precyzyjnie i widać, że Mercedes go mocno poprawił, to jesteście w stanie uzyskać okolice 6 litrów, tak nie starając się, a nawet najlepsze wyniki schodzą w okolicach 5 czy nawet 4,5 litra ropy, jeśli chodzi właśnie o tego diesla. Coś niesamowitego, że dzisiaj diesle potrafią robić takie przyjemne wyniki, ale bierzmy pod uwagę, że to są jednak przeloty autostradowe. Jedna wada jest, w szczególności są to hamulce. Hamulce, które są dosyć mocno wyczuwalne, że to jest wersja EQ Power, czyli oczywiście z miękką hybrydą. Niestety hamulce czuć, że po prostu w pierwszej fazie hamulują silnikiem elektrycznym w formie odzyskiwania energii, a potem dopiero wchodzą oczywiście tradycyjne hamulce do gry. Niestety jest to dosyć mocno wyczuwalne, po prostu hamulec dosyć szybko wpada i czujecie, że ten samochód nie chce się zatrzymać. Do tego te wszystkie systemy, które są tutaj zastosowane, ten ogromny head-up display, do tego cały ten infotainment, który jest tu zastosowany, to są systemy, które przywędrowały ze S-klasy
ale są potrzebne, są wygodne w korzystaniu i szczerze powiedziawszy się naprawdę przydają. Rozumiem, dlaczego ludzie go lubią wybierać i dlaczego go wybierali także w poprzedniej generacji, bo to jest samochód, który ma naprawdę niewielką ilość wad. Po prostu pokazuje to, jaki Mercedes jest i jakie potrafi zrobić samochody. Jest tak, że teraz w tym momencie takim małą namiastką takiej prezencji technologii, jaką jest w stanie Mercedes dostarczyć, i to właśnie nie tylko w S-klasie, a także i w bardziej kompaktowej, bardziej skierowanej do ludu, właśnie takiej C-klasie. No i warto także na pewno pochwalić widoczność. Widoczność w tym Mercedesie jest naprawdę na dobrym poziomie ze względu na to, że po pierwsze macie oczywiście tradycyjnie wycieraczki, które w Mercedesie bardzo daleko są w stanie dotrzeć szybę, za co ogromny plus, że tu nie zostaje jakakolwiek po prostu niedotarta część szyby. Słupki są także naprawdę dosyć wąskie. Oczywiście także system kamer 360 stopni pomaga w tym, żeby wiedzieć, gdzie kończy się ten piękny sedan i żeby oczywiście to wszystko w miarę fajnie grało. Przyjemność z jazdy tym samochodem jest naprawdę niesamowicie duża i szczerze powiedziawszy nie chce mi się go kompletnie oddawać, bo z tym dieslem i z tym połączeniem tego wszystkiego to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry samochód. No i pewnie teraz zapytacie, no dobra, a ile to wszystko kosztuje? Szczerze powiedziawszy, podstawowe wersje C-klasy naprawdę są dosyć dobrze wyposażone i startują z takim średnim wyposażeniem. Jeśli chodzi o naprawdę tak już dobrze dopakowany samochód, to jest okolice od 230 tysięcy. Takie samochody już dalej wyposażone niestety, jak to w niemieckich markach, dosyć dużo można doposażyć, jeśli chodzi oczywiście o dodatki. Bo szczerze powiedziawszy, ta konfiguracja, którą widzicie, jest oczywiście w pakiecie AMG, ma parę ciekawych dodatków, ma pakiet premium, jeśli chodzi o wnętrze, dzięki czemu jest to wnętrze także też tak bardzo dobrze wykonane. Dopłata 27 tysięcy złotych. Dopłata za światła prawie 10 tysięcy złotych, ale szczerze powiedziawszy naprawdę warto. Zawieszenie Agility Control okolice 5 tysięcy złotych. I tak zaczynamy to wszystko składać do kubki i wychodzi na to, że nowa C-klasa w tej naszej konfiguracji ma cenę 350 tysięcy złotych. No i tak oto, moi drodzy, pięknie się tak prezentuje C-klasa. C-klasa, który jest naprawdę świetnym samochodem. Szczerze powiedziawszy, samochód, który nie ma zbytnio dużo wad. Jest problem w nim, żeby znaleźć jakąkolwiek wadę, a jeśli są, to są na tyle drobne albo po prostu wymagające minimalnego liftingu, ale to jest nadal bardzo, bardzo dobry samochód za w miarę jeszcze sensowne pieniądze. Daje Wam niesamowicie przyjemny samochód, przyjemny, komfortowy, dobry na trasy, dobry do przejeżdżania naprawdę dużych dystansów. Połączenie z tym dieslem naprawdę też robi sporą robotę. Cenię ten samochód jeszcze za jedną, za to, że ma tak bogatą gamę silnikową. Możecie wybrać dosłownie takie silniki, jakie Wam będą pasować, a samochód nie skazuje Was na jeden silnik, który będziecie mieli do wyboru przy zakupie. Świetny samochód i szczerze powiedziawszy, dziękuję serdecznie Mercedes Polska za użyczenie tego samochodu, bo to były naprawdę intensywne 3 dni nagrań, które szczerze powiedziawszy cieszę się, że naprawdę się udało, a ten samochód naprawdę był tego wart. Dziękuję także Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam też Was oczywiście do subskrypcji i kliknięcia łapeczki w górę. 2 inne filmy w tym momencie Wam się wyświetlają, a ja serdecznie już Wam dziękuję, żegnam się, cześć, hej!